Mam na imię Maja, mam 18 lat i jestem aseksualna. Więc aseksualność to jest generalnie po prostu brak pociągu seksualnego. Więc jakby to tak wytłumaczyć na chłopski rozum, to jak jest sobie osoba hetero, której się po prostu, dajmy na to chłopiec hetero, podobają mu się dziewczyny. No i na myśl, że tak powiem, o seksie z chłopcem, no raczej nie ma, że tak powiem, jakiejś fantazji, ani pociągu, ani czegokolwiek, no to ja nie mam po prostu pociągu do żadnej z płci. I tyle. Aseksualność jest ogólnie spektrum. To nie jest tak, że wszyscy aseksualni nie czują w ogóle pociągu, ale są osoby, są oczywiście osoby, które nie czują w ogóle pociągu. Ja na przykład jestem na tej części spektrum, na samym zupełnie dole. Są osoby, które czują na przykład, to się nazywa demiseksualizm, pociąg dopiero po nawiązaniu bardzo głębokiej więzi, relacji z daną osobą. Ale to nie jest tak, że się z kolei nie zakochają w każdej osobie, z której są blisko, tylko dopiero po tej bliskiej przyjaźni są w stanie w ogóle może wytworzyć jakieś uczucia. To jest ogólnie całe spektrum, także to nie jest tak, że albo jesteś aseksualny, albo nie jesteś aseksualny. No po prostu każdy czuje pociąg w jakiejś swojej sferze. Osoby aseksualne oddzielają romantyczność od seksu, co moim zdaniem powinno raczej działać osobno, tak? To są dwie zupełnie inne rzeczy. Także to, że ktoś jest aseksualny, nie znaczy, że nie może wchodzić w związki. Może po prostu są one pozbawione elementu pociągu seksualnego. Właściwie to nawet nie było tak, że odkryłam, nie odkryłam. To było głównie przez wizytę u seksuologa, ponieważ generalnie właściwie długi czas się po prostu jako bi utożsamiałam, bo dla mnie to było normalne. No, czuję jakiś tam pociąg estetyczny do jednej płci, do drugiej płci, a jakoś nikt nigdy ze mną nie usiadł i nie wytłumaczył, na czym ta aseksualność polega, tak? Czym jest właściwie pociąg seksualny, czym się różni od libido i tak dalej, bo to jest coś, o czym się nie mówi w szkołach, nie mówi w domu i po prostu powstaje wokół tego jakiś magiczny temat tabu. Poszłam raz do seksuologa i opowiedziałam właściwie, jak sytuacja wygląda, i ona mi powiedziała tak: albo jesteś aseksualna, i wtedy miałam 15 lat, nie można było wiedzieć tak naprawdę na pewno, albo po prostu jeszcze coś się tam rozwinie u Ciebie, tak? Może po prostu później wykwitniesz, no ale minęły 4 lata i dalej nic, więc chyba raczej już się niewiele zmieni. Czy się akceptacji, nieakceptacji? Uważam, że edukacja seksualna, seks jednak jest, umówmy się, nieoddzielną częścią życia człowieka. Każdy się rozmnaża, każdy przynajmniej dąży do rozmnażania się, bo taki nasz instynkt. I brak edukacji w czymś tak właściwie podstawowym i tak bardzo towarzyszącym w życiu każdego człowieka jest moim zdaniem głupotą. Moim zdaniem jakiekolwiek doedukowanie w tym temacie na pewno pomogłoby wielu osobom, które wkraczają w ten okres, które teraz mają hormony, które teraz właśnie wchodzą w tą całą intymną sferę, na pewno by im pomogło pozbyć się wielu wątpliwości. Nie czuję potrzeby dzielenia się swoją orientacją każdej pierwszej napotkanej osobie, bo to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie moja preferencja. Jeżeli planuję z kimś wejść w związek, to od razu na starcie mówię, że jest taka sytuacja, żeby po prostu nie robić złudnych nadziei, albo żeby później nie było właśnie tego problemu w komunikacji. Poza mną i poza potencjalnymi partnerami wiedzą o tym również moi przyjaciele, tacy najbliżsi, i rodzina. Jeżeli chodzi o przyjaciół, to nie mają żadnego z tym problemu. Gdyby mieli, to bym się z nimi nie przyjaźniła, bo czemu mam się przyjaźnić z osobami, które mają do mnie problem ze względu na tak bardzo, tak naprawdę indywidualną i osobistą sprawę. Właściwie rodzina miała mniejszy problem z zaakceptowaniem, że podobają mi się też romantycznie dziewczyny, niż to, że jestem aseksualna. Co mnie osobiście troszeczkę rozbawiło, aczkolwiek ostatecznie przyjęli do świadomości, że jestem bi i niczego innego nie przyjmują. Ludzie po spotkaniu z taką informacją nie są w stanie tak naprawdę tego przetrawić, w sensie są w stanie zrozumieć, że ktoś jest innej orientacji, że woli dziewczyny, że woli chłopaków, że woli, nie wiem, obu, ale nie do końca są w stanie pojąć, że można po prostu nie lubić nikogo pod tym kątem. To jest coś, czego tak naprawdę też z moimi właśnie znajomymi nie potrafią tego przetrawić i tyle. Dla nich to jest niepojęte, szczególnie dla osób starszej daty, bym powiedziała, że tak można, że to jest jakakolwiek droga, że jak to przecież ktoś nie czuje pociągu, bo to jest główny wyznacznik, tak? Moja dziewczyna, jak
wyautowała się przed swoimi rodzicami, to jej powiedzieli, że jeszcze dorośnie. Ma 23 lata. Wyautować to znaczy zawiadomić otwarcie jakąś tam grupę społeczną, czy to są rodzice, czy to są przyjaciele, czy to jest jedna osoba właśnie odnośnie swojej orientacji. Nie jest to rzecz, którą trzeba zrobić, ale jest to rzecz, która jednak ułatwia relacje i komunikację z danymi osobami, tak mimo wszystko, bo to jest coś, co jakby od czego właściwie dużo zależy, bo nie każdy akceptuje, a być z osobami, które potencjalnie mogą Cię nie akceptować, to jest jednak ciężka rzecz. Gdybym mogła coś zmienić w społeczeństwie i w postrzeganiu osób aseksualnych, to nie wiem, czy zmieniłabym cokolwiek. W sensie doedukowanie ludzi, że takie coś istnieje i że to jest jakaś z tych opcji, tak, możliwych orientacji, to by było w porządku, gdyby ludzie po prostu potrafili zaakceptować fakt, że tak jest i to nie jest wymysł, to nie jest coś, na co ma się wpływ, to po prostu jest fakt, koniec, kropka. Gdyby ludzie to mogli jak fakt po prostu traktować, a nie jak jakąś opinię, jak coś subiektywnego, jak coś, co można poddać wątpliwościom, poglądom, bo ja czuję, że coś tam i tak coś tam jest, kropka. Tyle.